Witajcie. Uważam, że warto zmierzyć się, rozprawić albo podyskutować chociaż ze stereotypami, które funkcjonują u nas na temat rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce. I moją taką pożywką do tego programu będą Wasze liczne komentarze pod ostatnimi filmami. I też od razu proszę, żebyście nie przyjmowali moich odpowiedzi jako jakąś absolutną zaprzeczenie czy też krytykowanie Was. Nie, to będzie tylko po prostu przyczynek do dyskusji na ten temat. Liczę również, że pod tym filmem znajdą się też liczne komentarze, wzbogacone oczywiście o podanie miejscowości, której te komentarze dotyczą, bo nasz polski rynek już tak się podzielił, że to, co jest prawidłowe dla jednej miejscowości, zupełnie inaczej wygląda w drugiej, więc taki komentarz bez miejscowości jest słabym komentarzem. No i proszę też o dodatkowe komentarze, opinie na temat tego, jak wygląda sytuacja osób, które zainwestowały w najem wakacyjnych, takich nieruchomości w wakacyjnych kurortach, bo ten lipiec ponoć nie rozpieszcza, ale z drugiej strony ten lipiec może jest troszeczkę gorszy, albo prawie taki sam jak typowe lipce z ostatnich, powiedzmy, 20 paru lat, ale też nie jest on jakiś zimny na tle na przykład 50, 60 czy 40 lat w Polsce. Raczej byłby cieplejszy. Można powiedzieć, że w tym roku, w lipcu, sytuacja mniej więcej, jeżeli chodzi o temperatury, wróciła do normy, a jeżeli chodzi o opady, no to jest bardzo zróżnicowana. No i tak jak powiedziałem, zajmiemy się tematem Waszych poglądów na to, na co stać klasę średnią, jakie nieruchomości warto kupować, czego nie warto kupować. Ale zanim zaczniemy, przypominam, że bijemy się o 30-tysięcznego subskrybenta. Niedawno przekroczyliśmy 29 tysięcy. No, zbliżamy się powoli do 29 300, ale przekroczmy ten próg 30 tysięcy i pójdźmy dalej. Zapraszam również do korzystania ze strony Symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. Wybaczcie, że ja będę patrzył się na ekran komputera, ale chcę cytować Wasze komentarze. Jeden z widzów napisał tak: nic nie będzie taniało, kto chce mieszkać w starych blokach komunistycznych? Ja odpisałem, że oczywiście wbrew pozorom wiele osób kupuje takie mieszkania i to wcale nie z powodu niższych zarobków, na co widz zresztą słusznie odpisał, że nowe to jest nowe. Ja się z tym zgadzam. Większe okna, łazienki z oknami, większe balkony, parking pod domem, o który nie trzeba wojować, wręcz garaż. No tak, ale nie do końca to jest najważniejsze w nieruchomościach, bo chciałem powiedzieć i przypomnieć Wam wszystkim, że prawdą podstawową o tym, co decyduje o cenie nieruchomości, jest to, że decydują trzy czynniki: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. I oczywiście super nowoczesne mieszkanie, zbudowane gdzieś w krzakach, gdzie nawet wrony nie dolatują, wspaniałe pod względem technicznym, będzie miało słabą wartość w porównaniu z tym nawet socjalistycznie wybudowanym blokiem i mieszkaniem w takim bloku, ale położonym w dobrej lokalizacji. Ja dodam, że na naszym kanale są na przykład 3 filmy, w których jest taki spacer po mieście i tam są wyświetlane ceny mieszkań na widoku budynku z zewnątrz. I to jest po Warszawie, ale to są właśnie spacery po centrum Warszawy, po takim średnim centrum, czyli po Saskiej Kępie, i po takim obszarze, no powiedzmy, nie zupełnie peryferyjnym, bo Gocław nie jest peryferiami. To jest taka już w tej chwili w miarę, no powiedzmy, położona dalej od centrum, jakieś 8 km od centrum dzielnica, ale nie są to peryferia Warszawy. I tam można sobie porównać. I tam zobaczycie z tych filmów, że socjalistyczny blok, ale w centrum, ma dużo większą cenę za metr kwadratowy niż nawet nowoczesne mieszkanie położone na tym Gocławiu. A jeżeli stoją na Gocławiu, na przykład obok siebie, 2 budynki, nowy i stary, to wtedy dopiero jest jakaś różnica cenowa. W tym kontekście jeszcze wspomnę o takich komentarzach. A zastanawialiście się, co byście zrobili, gdybyście odziedziczyli dzisiaj mieszkanie w Wielkiej Płycie? Co spotka w najbliższych latach setki tysięcy ludzi?
Ja zakładam, że jeśli nie będzie dodatniego salda ludności, najbardziej racjonalne byłoby sprzedanie natychmiast. Ktoś zresztą też napisał inny komentarz. Odwiedziłem po 20 latach swoje dawne blokowisko. I jest to obecnie obóz koncentracyjny. Trawniki mają co 10 metrów tabliczki. Zakaz wprowadzania psów. Wszystkie dziury między blokami pozalepiali. Po wróblach ani śladu. Zatkali też wejścia do okien, przez okna do piwnic i w ogóle nie ma kotów. Będą pewnie szczury. To już ja te szczury sam z siebie dodałem. I oczywiście ja rozumiem niechęć do starych bloków, starych osiedli, ale nie można ogólniać i po prostu przyjmijmy też do wiadomości to, że w wielu miastach, w wielu dzielnicach te stare budynki, niezależnie czy to była Wielka Płyta, czy Rama H, zostały mocno wyremontowane, ocieplone, mają windy i tak dalej. I często są na przykład lepsze niż budynki w kamienicach, gdzie w ogóle jeżeli jakąś windę wprowadzisz, to będzie taka winda, i tak jest na przykład w Warszawie, gdzie się ledwo mieści jedna, a dwie osoby to już jest maksimum, które wejdą do windy takiej ciasnej. Nic z tą windą wieść i zwieść nie można. Schody są wysokie, a budynek jeszcze jest w jakiejś konserwacji zabytków. Wobec tego on będzie miał też problemy z ociepleniem, wobec tego wydawanie pieniędzy na ogrzewanie będzie spore. Dodam też, że jest u nas w kanale film mówiący o ocieplaniu budynków ośrodka, możliwościach technicznych. On dotyczył akurat Żyrardowa, ale na tym przykładzie to omawiamy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak się uciepla budynki od środka, może ten film zobaczyć. Inne głosy to na przykład zmieniająca się demografia, ludzie otrzymujący w spadkach babcine mieszkania, odpływ Ukraińców, duże opłaty do spółdzielni właściwie kieruje mi jednak na budowę niedużego domu z własną oczyszczalnią, ścieków itp. Jak nikt tego nie odkupi, to dzieciakom chociaż zostawię. Ktoś inny napisał, miałem do wyboru dla syna 55 m2 w stanie deweloperskim w blokowisku bez miejsca parkingowego lub 3 przystanki autobusowe, dalej dom z ociepleniem 15 cm, wymienionymi oknami, taki z lat 80. po częściowej termomodernizacji z działką 500 m2. Zgadnijcie, co wybrałem. Ktoś inny napisał jeszcze, dom jest potrzebny, póki dzieci są małe. Dzieci szybko dorastają i już nie chcą mieszkać w tym domu wraz z rodzicami. Pytanie, po co dom dla dwojga? I powiem szczerze, że ja te wszystkie komentarze, każdy z tych komentarzy rozumiem, bo owszem, często jest paradoks taki, że możesz kupić dom w całkiem przyzwoitej cenie i nie jest prawdą, że te domy z lat 80. czy nawet 70. te takie kostki gomułkowsko-gierkowskie się do niczego nie nadają, bo one czasami wbrew pozorom mają całkiem rozsądny rozkład pomieszczeń, czasami dają się wręcz przerobić na takie nawet 2 mieszkania, jedno nad drugim. Nie jest to często problemem w takich domach, nie we wszystkich, ale w niektórych. Mają bardzo mocną konstrukcję, no i oczywiście mają swoje wady typu ocieplenie, remont, instalacje, jeżeli nie były remontowane, to z poprzedniej epoki, no bo mają już kilkadziesiąt lat i to nie tylko hydrauliczne, grzewcze, wodne, ale też te elektryczne. Tak, trzeba zrobić remont. Ale często lokalizacja tego domu jest całkiem niezła i kto wie i kto potrafi inwestować w takie stare domy, to może na tym nawet jako inwestor też całkiem nieźle zarobić. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. Więc nie ma powodu, żeby odrzucać takie stare budynki w czambu. Czy ta demografia faktycznie zniszczy rynek nieruchomości w Polsce? No może w jakimś czasie faktycznie będzie oddziaływać, ale nie patrzmy się na demografię wyłącznie jako na coś, co jest bilansem narodzin i śmierci Polaków. Do Polski mogą przyjeżdżać cudzoziemcy. I niektórzy zaczynają przyjeżdżać nie tylko z Ukrainy, również z zachodu do Polski zaczynają przyjeżdżać cudzoziemcy, Brytyjczycy, wręcz sobie niektórzy umiłowali Polskę. Sprawdźcie sobie dane, jak wzrósł na przykład napływ Brytyjczyków do Polski, którzy tutaj się chcą osiedlać. Tak więc to, że faktycznie rodzi się nas mniej,
nie znaczy, że w ogóle będzie mniej osób mieszkało w Polsce. To jest jedno. Są takie eksperymentalne dane GUS, badanie eksperymentalne, które mówi, że w ogóle w Polsce ostatnio jednak mimo tego bilansu urodzeń i śmierci fatalnego dla Polaków, to ludność w Polsce się zwiększyła. Zobaczymy, jak będzie. A co bym zrobił na przykład, gdybym odziedziczył dzisiaj mieszkanie w Wielkiej Płycie? Znowu bym się zapytał o to, w jakiej jest lokalizacji. I zastanawiał się, co z nim zrobić. Może puścić je jednak w wynajem. Może warto. Fajne głosy są pod filmem o tym, czy mieszkać w domu, czy w mieszkaniu, i one w ogóle zatrącają o dyskusję, czy istnieje w Polsce klasa średnia. I tutaj jest pewien problem, bo definicja klasy średniej jest, no powiedziałbym, taka bardzo, bardzo płynna. Według OECD klasa średnia to są ludzie, czy też gospodarstwa, w których dochód na osobę jest w granicach 75 do 200% mediany zarobków w Polsce, no, co by teoretycznie dało nam jakieś między 5,5 a 14,5 tysiąca na osobę. Przy czym jeszcze chciałem powiedzieć, że te OECD te osoby liczy w taki dosyć specyficzny sposób i przypisuje im wagi, bo wychodzi ono z założenia, że utrzymanie się dla singla jest znacznie droższe niż dla jakiegoś stadła, gdzie żyją dwie osoby razem, albo też gdzie żyją dwie osoby i dzieci. Tak więc na przykład według takich OECD wyliczeń, jeżeli jest rodzina, która ma dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci poniżej 14 roku życia, to według OECD to jest 2,1 osoby w tym gospodarstwie, czyli już te zarobki, żeby wejść do klasy średniej, łączne, jeżeli oboje pracują, nie muszą być aż tak wysokie, jakby to wynikało z tego, co ja powiedziałem przed chwilą, przed sumowaniem. I to ja mówię o zarobkach brutto. Pytanie jest, ile z tych zarobków brutto Wam pozostaje? Proszę o komentarze na ten temat. Wiem, że będą różne, jedni są bardziej oszczędni, inni mniej. Ciekawy jestem Waszych opinii. I taki komentarz jeszcze. W życiu bym nie chciał domu. Mam znajomych. Ciągle coś przy tym domu robią. Na nic nie mają czasu, a jak proponuję gdzieś wypad na weekend za miasto, to często kasy brak i oszczędzają. Domy są dla prawdziwych bogaczy z pensją powyżej 50 000 netto na miesiąc. W innym wypadku mija się to z celem. Lepiej mieć dobry apartament w centrum za porównywalne pieniądze, gdzie wszystko jest blisko i można załatwić na nogach bez samochodu lub z komunikacją. Jeden aspekt, który ten widz poruszył, no to jest komunikacja, wygoda życia. I tutaj też było pytanie do mnie, na przykład, jak daleko od miasta może być, czy dom, który jest 40 minut od miasta, jest domem daleko czy blisko, jak go klasyfikować i co myślą o tym klienci w ogóle kupujący domy. I powiem tak, klienci kupujący domy mają indywidualne podejście. Mnóstwo jest takich osób, którzy mogą spokojnie mieszkać 40 minut od miasta albo nawet jeszcze dalej i mogą to miasto odwiedzać na przykład raz na 2 tygodnie, bo im do niczego to miasto nie jest potrzebne. Zakupy robią w pobliżu siebie, przecież Polska nie jest jakąś pustynią handlową. Wiele zresztą zakupów można zamawiać online i przyjadą do ciebie, nawet jeżeli mieszkasz w mieście, też tak zamawiasz. No oczywiście są bardziej zmuszeni do używania samochodu niż ktoś, kto mieszka w centrum miasta. To jest oczywiście fakt. Ale to jest indywidualne podejście. A ktoś inny, no dobrze, nawet będzie miał taką pracę właśnie zdalną, ale będzie miał dzieci, które chce wykształcić w tym dużym mieście i będzie je musiał przywozić, odwozić do szkoły, bo z komunikacją słabo. Będzie chciał dzieciom tym zapewnić jakieś wykształcenie, jakieś dodatkowe zajęcia, no to będzie dla niego problem. Ale może on uzna, że on lubi jeździć samochodem. Pamiętajmy, każdy człowiek jest inny i ma swoje poglądy. Nie można swoich poglądów przerzucać na innych. Natomiast jestem ciekaw Waszej opinii co do tego, czy naprawdę dom jest tylko dla bogaczy i czy jest dla tych, którzy mają pensję powyżej 50 000 netto
na miesiąc. Dodam też, że domy w Polsce stanowią jakieś tam około połowy mieszkań. Ktoś inny napisał, w tym roku sprzedaż domów nie ma szans, bo wystarczy obserwować tablice cenowe na stacjach benzynowych. U mnie w gminie sprzedaż domków zupełnie stanęła. Ekipy schodzą z budów, bo nie ma sensu kontynuować, skoro w każdym razie obecnie nie ma szans na kupców. No, widocznie oczywiście może nie warto ciągnąć budowy, to zależy. Rynek jest jednak cykliczny, przestrzegam. Jak kogoś stać na dom, to często też stać na tą benzynę. Poza tym ludzie czasami łączą się w dojazdach, dają sobie radę. Ktoś znowu napisał, i to jest bardzo ciekawy taki komentarz, dla porównania mieszkam w Nowym Jorku, przeciętne zarobki tutaj to około $70,000 na rok brutto. Stare mieszkania, jeden pokój to jakieś $400,000. I teraz porównajmy sobie te ceny do Polski, a nowe mieszkania to $800,000. Wszędzie jest tak samo, niższą klasę średnią. Taki jest wniosek z tego wpisu. Powiedziałem już, że klasa średnia to jest pojęcie względne, ale też uważam, że w Polsce faktycznie następuje duże rozwarstwienie w społeczeństwie i jest sporo ludzi, którzy, no powiedziałbym, zarabiają znacznie mniej. Do tej klasy, w ogóle te zarobki w tej klasie średniej, ten dolny pułap załapania się do klasy średniej, to ja proszę, żebyście skomentowali. Czy te w ogóle niecałe 6,000 na osobę, to już się czujecie, że jesteście w klasie średniej. Jestem ciekaw waszych opinii na ten temat również. Odniosę się jeszcze do tego komentarza, że dom potrzebny jest, póki dzieci są małe, dzieci szybko dorastają i już nie chcą mieszkać z rodzicami. I powiem szczerze, że to jest bardzo częsta motywacja u klientów, których ja spotykam, którzy chcą sprzedać domy. Nawet te domy wbudowane takie powiedzmy w latach gdzieś 90., które zresztą jest trudno sprzedać, bo są to domy bardzo często duże. Wtedy było takie odreagowanie po wyjściu socjalizmu. Domy miały 300-350 metrów, salony po 100 metrów, 4-5 pokoi tylko, ale te wielkie takie otwarte przestrzenie, przeszklone. Część była budowana już z jakichś nowych materiałów, ale w zasadzie w Polsce to trzeba pamiętać, lata 90. były dopiero okresem, kiedy te nowe materiały wchodziły do Polski, ale normy jeszcze na przykład co do termicznych właściwości budynku nie były tak duże jak teraz. Wobec tego te domy są, no, nazwijmy to w dzisiejszej kategorii, energożerne. Jeżeli ktoś wyremontował ten dom, zrobił jego remont, no to może on jest lepszy, ale też ma problem, jak zresztą problem z każdym starym domem i jego remontowaniem. Często remont jest bardzo, bardzo drogi, a projekt domu jest taki, że nie zachwyca i jeżeli chcesz zarabiać na nieruchomościach, to musisz się zastanowić. I w ogóle, jeżeli chcesz sprzedać nawet swój dom, stary, to czy warto go przed sprzedażą wyremontować do obecnych parametrów technicznych wymaganych, czy sprzedać go taki, jaki jest, za mniejsze pieniądze, ale trzeba się nad tym naprawdę dobrze zastanowić. Warto się poradzić kilku specjalistów. Na pewno kogoś, kto się zna na lokalnym rynku nieruchomości i kogoś, kto wam potrafi dać dobrą odpowiedź, ale nie pytajcie wtedy pośrednika, który się zajmuje głównie sprzedażą mieszkań, tylko zapytajcie się swojego lokalnego pośrednika, takiego, który zajmuje się rynkiem domów, bo ci pośrednicy się dzielą i ci, co handlują głównie mieszkankami, to mogą nie mieć dobrych odpowiedzi dla was, ale zapytajcie się również speców od prac remontowych, inżynierów, projektantów od kosztów. Niech wam to odkreślą, ile to będzie kosztowało i wtedy się okaże, czy w ogóle warto wchodzić w ten remont, bo bardzo często nie warto. A nie warto dlatego, że po pierwsze pewnością będziesz chciał odzyskać te pieniądze za ten remont i jeszcze możesz na tym coś zarobić, a wtedy twój dom wchodzi w jakąś taką wyższą półkę cenową i od razu jest potencjalnie mniej nabywców. Sprzedaż droższych domów trwa zazwyczaj dłużej niż tych tańszych. Przemyśl to i naprawdę skonsultuj się.
Najbardziej mnie nawet rozbawił troszeczkę taki sarkastyczny komentarz jednego z widzów, który napisał: tego kryzysu nic nie zatrzyma. Otóż sam niedawno kupiłem nieruchomość, a ja zawsze kupuję aktywo najdrożej, tuż przed gwałtownym spadkiem wartości. Jest takie opatrzone nawet ikonką uśmiechu z płaczem. No cóż, bywa tak w życiu, ale chcę pocieszyć, że jeżeli się kupuje na własne mieszkanie, to polowanie na to, że mam kupić na dołku, a sprzedać na górce, tak naprawdę nie ma sensu. Mówiłem o tym wielokrotnie w filmach. Ważniejszy jest według mnie komfort waszego życia i to, że macie miejsce do mieszkania, a nie to, czy kupicie akurat taniej, czy drożej, bo też zresztą, jeżeli już coś kupiliście, jak będziecie potem sprzedawać, to życie wam powie, kiedy sprzedawać, a nie będzie to koniecznie wtedy, kiedy jest akurat górka. Na temat osób, które inwestują w mieszkania, ktoś napisał: to powinien przemyśleć sobie każdy, kto myśli, że ileś mieszkań zapewni mu emeryturę. Może być na odwrót. Nikomu ich nie wynajmie, chętnych na kupno nie będzie, a koszty ponosić trzeba będzie. No, można będzie też te mieszkania sprzedać. Czy z zyskiem, czy ze stratą, to się okaże. Przypominam też, że pokazywałem wam w jednym z niedawnych filmów całkiem obiektywnie dane, które mówią, że w Polsce, jeżeli ktoś wsadził te pieniądze w nieruchomość, to nawet po uwzględnieniu inflacji, to jego inwestycja, zależy kiedy ją zrobił, ale jak ją na przykład zrobił w 2015-2014 roku, a sprzedał w 2025, była dużo lepsza niż to, co dawały w międzyczasie na przykład obligacje wieloletnie. Na marginesie dodam, że minister ciągle planuje te OKI, które mają nas skłonić do inwestowania i do wyjęcia teoretycznie pieniędzy z betonu i inwestowania pieniędzy w różne instrumenty finansowe. Ale to jest takie trochę dla mnie dyskusyjne. Może faktycznie dzięki zwolnieniu tych środków z podatku ludzie tam będą inwestowali. Tyle, że nie wiem, czy będą tam inwestowali zamiast w beton, bo ta kwota, w każdym razie to zwolnienie od podatków, te 100 000, to nie porównuje się dobrze do inwestycji w nieruchomości. Przypominam też, że w ostatnim filmie powiadomiłem was o tym, jak wygląda proporcja sprzedaży nieruchomości w Polsce i to, że pośrednicy zajmują się głównie mieszkaniami, a ich udział w rynku gruntów zabudowanych i niezabudowanych, czyli domów, ale też na przykład jakichś nawet wręcz czasami fabryk, hal magazynowych, zakładów przemysłowych jest niewielki i ktoś napisał, że koleżanka pracująca niegdyś tam w jakiejś agencji powiedziała, że z mieszkaniami jest prostsza, łatwa robota, a przy działkach, lokalach usługowych potencjalni klienci zadają dużo pytań, trzeba im poświęcać więcej czasu, a na wiele pytań trudno odpowiedzieć. No i ten ktoś skomentował bardzo słusznie, że ten ktoś sądzi, że może to wynikać ze słabego przygotowania i na to, że ten czas trzeba poświęcić. Lenistwo ludzi mniej zaangażowanych w swoją pracę może być powodem, gdyż to leży w ludzkiej naturze. Nie wiem, czy lenistwo, przede wszystkim tak. Po pierwsze, zgadzam się, wiedza jest potrzebna większa, ale dodam często, że te nieruchomości są dużo więcej warte i spokojniejszy jest obrót tak naprawdę niż tymi mieszkaniami, bo klientów kupujących jest mniej, za to trzeba ich lepiej obsłużyć. Faktycznie, to jest prawda, ale trzeba też umieć obsługiwać ten rynek i sądzę, że wiele osób po prostu, po pierwsze, boi się, bo nie ma wiedzy odpowiedniej prawnej, a po drugie nie wie, jak sobie poradzić systematycznie z tym rynkiem i dlatego z niego rezygnują, moim zdaniem, ze stratą dla siebie. Spora też dyskusja wynikła na temat najmu krótkoterminowego i zastanawiacie się, czyje racje są ważniejsze. Czy ważniejsze jest święte prawo własności, czy też powinno być ono jakoś ograniczone. I nawet zrobiłem na ten temat ankietę, a nawet 2 ankiety. I w takiej ankiecie, gdzie badałem wasze preferencje, co sądzicie w ogóle o tym najmie, 9% powiedziało, że powinien być zabroniony całkowicie krótki najem, 44% powiedziało, że powinien być dopuszczalny tylko za zgodą wspólnoty,
32% powiedziało, że powinien być dozwolony bez żadnych ograniczeń, bo jest święte prawo własności, a 15% w specjalnych strefach powiedziało. Czyli powiedzmy tak, mniej więcej 1/3 uważa, że święte prawo własności obowiązuje. Szkoda, że w tej ankiecie na YouTube nie można zadać pytania: a przepraszam Ciebie, gdzie mieszkasz? Bo może by się okazało, że tę odpowiedź udzielają właściciele domów, albo właściciele takich mieszkań na krótkich najem, którym sąsiedztwo nie grozi. Zdziwiło mnie też to, że troszeczkę tych osób, które chcą ograniczyć ten najem, to większość powiedziała, że w budynkach za zgodą wspólnoty, bo ja nie wiem, czy ta zgoda wspólnoty jest tak przyznawana zawsze sprawiedliwie. Mam co do tego pewne wątpliwości. A te specjalne strefy znacznie mniej, 1/3 tego, którzy chcieli za zgodą wspólnoty. No, zadałem też takie drugie pytanie i tutaj już była mniejszy podział, bo zadałem pytanie, czy najem krótkoterminowy powinien być dopuszczony tylko w budynkach z góry przeznaczonych na taki cel. 67% powiedziało tak, 30% nie, 4% nie ma zdania. Ja sam podróżowałem po Europie i widziałem w ogóle takie właśnie budynki w całości przeznaczone na takie lokale. Fajnie to funkcjonowało. Nie wiem, może w Polsce tak powinno być. Napiszcie, co o tym sądzicie. Mam do Was wielką prośbę, żebyście skomentowali to, co powiedziałem w tym filmie, ale także zaproponowali tematy nowych audycji. Przypominam, że bijemy się o 30-tysięcznego subskrybenta, więc zachęcam do subskrybowania tego kanału. Zapraszam na stronę Symen24.pl. No i cóż, trzymajcie się. Życzę Wam powodzenia na rynku nieruchomości i w ogóle. Cześć, trzymajcie się. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach.